Witajcie na kanale W Drodze TV, tu Kasia. Michał. Przyszła pora na podsumowania roku, bo to już chyba tradycja, co roku robimy jakieś podsumowanie, a w tym roku, uwierzcie mi, jest co podsumowywać, bo jak zaczęliśmy to wszystko liczyć, to okazało się, że 1/3 roku byliśmy w drodze. Tak, 30% dni roku, czyli 112 dni byliśmy w podróży. Tak, a biorąc pod uwagę to, że nie jest to nasze główne zajęcie, tylko pracujemy normalnie, poza tym, że podróżujemy, no to naprawdę jest to, myślę, duży wyczyn, że udało nam się to wszystko tak poskładać i wykorzystać każdy weekend, każde wolne, przedłużyć ten urlop maksymalnie, żeby jak najwięcej zobaczyć, posmakować, podoświadczać, więc to był naprawdę, myślę, niesamowity rok. No mega po prostu, mega to podciągnęliśmy, udało się bardzo dużo zobaczyć, bardzo dużo zwiedzić. No i nawet w tej chwili zwiedzamy, bo nadajemy dzisiaj 31 grudnia i nadajemy ze słonecznego Trogiru. Co prawda nie ma takiego fajnego upału, bo jeszcze 2 dni temu było fajne 17 stopni. Tak, siedzieliśmy tutaj w krótkich rękawkach, dzisiaj jest już trochę chłodno. Ale i tak, przynajmniej jest słońce, to nie jest ten Panton 2026 polski, ale no Polska też jest zawsze spoko. Natomiast w tym momencie zimowym przyjemniej zdecydowanie tutaj. Tak, ładujemy baterie słoneczne, zanim wrócimy do Polski i zaczniemy pracę zawodową znów, to ładujemy baterie i mam nadzieję, że wystarczy nam tej energii na trochę. Z naszych podróży w tym roku, bo to jeszcze ten rok się w zasadzie nie skończył, mamy 31 grudnia i jak będziecie oglądać ten film, to będzie 1 stycznia, powstało 38 filmów. 38 filmów i były wśród nich destynacje, które nas bardzo zaskoczyły, nie? Takie absolutne zaskoczenie dla nas, w sensie nie spodziewaliśmy się, że będzie tam aż tak fajnie. To grecka wyspa Kefalonia, na którą polecieliśmy i jeśli chodzi o mnie, to zaraz po Maderze wylądowała na drugim miejscu wśród najpiękniejszych miejsc, które widziałam w Europie. Fajnie zróżnicowana i właściwie na każdą plażę, na jaką się na Kefalonii pojedzie, to jest zupełnie inny. Tak. Od złotego, białego piasku, przez brązowy piasek, do czarnego piasku, małe kamyczki, duże kamyczki, głazy, skały, klify, drzewa oliwne na plaży, obok plaży. Cudnie. Każda zupełnie inna plaża. No, są po prostu majestatyczne i to jest coś cudownego w Kefalonii. Więc Kefalonia zrobiła ogromne wrażenie na nas. Jeśli jeszcze nie widzieliście tych filmów z Kefalonii, to koniecznie nadrabiajcie, bo naprawdę fantastyczne. I planujcie wyjazd na Kefalonię, bo to jest naprawdę mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o greckie wyspy. Wspaniałe. No ale w ogóle to po co? Może po kolei. Powiemy, co na nas zrobiło największe wrażenie w każdym miesiącu tego roku. Tak, ale myślę, że może jeszcze zanim to powiemy, to ile krajów w sumie odwiedziliśmy? 14 w tym roku. 14 w tym roku, więc to też niezły wynik. A biorąc pod uwagę faktycznie to, jak każdy miesiąc był intensywny, no to co było w styczniu takiego super? 26 wyjazdów w sumie w tym roku. 13 z pieskami. Tak, 13 z pieskami. Nasze pieski były w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Bośni i Hercegowinie, w Albanii i w Chorwacji teraz są. I teraz w Chorwacji. Więc one też zobaczyły już kawałek świata. Dobra, ale wracamy. Styczeń. Styczeń zaczęliśmy grubo, bo już 2 stycznia wylądowaliśmy w Reggio di Calabria, czyli w Kalabrii, na samym czubku włoskiego buta. Sam początek roku to jest w ogóle genialny czas na szukanie tanich lotów, bo ludzie są wypstrykani z urlopu po świętach, po tej przerwie świąteczno-noworocznej. Jest taki niby martwy sezon, więc jeśli macie zaoszczędzonego trochę urlopu, to odpalajcie wyszukiwarki, bo naprawdę można super okazję wyhaczyć. Noclegi są tanie, a na południu Włoch pogoda jest świetna, bo w Tropei, nie w Pizzo, czyli jakiegoś 3 albo 4 stycznia, siedzieliśmy też tak jak tutaj, w krótkich rękawkach. No, bardzo ciepło było, naprawdę super. Do tego genialna kuchnia. Kuchnia w Kalabrii chyba była, tak jak rozmawialiśmy, najlepszą z tego roku. To było takie miejsce, które kulinarnie rozpieściło nasze zmysły na maksa. No petarda, szczególnie dla mnie, dlatego że to jest najbardziej pikantny region Włoch. Nduja, taka kiełbasa, która się tam produkuje, to jest charakterystyczna, bardzo pikantna. No i tam te smaki, są wszystkie aromaty, i ryby, i mięso. Ja nie jem pikantnie, ale dla mnie też było super, wspaniale. Więc naprawdę Kalabrię polecamy, oczywiście macie 2 filmy z tego wyjazdu. I to jest stosunkowo tani region Włoch. To jest jeden z biedniejszych regionów Włoch i to przekłada się na ceny tak naprawdę odczuwalnie, że jakbyście chcieli porównać północ a południe kraju, to macie wrażenie, jakbyście byli kompletnie w zupełnie innym kraju z kompletnie innymi cenami. Więc Kalabria, warto dać jej szansę, zwłaszcza, że latają i do Reggio, i do Lamezzi, latają tanie linie, więc naprawdę można wyhaczyć bardzo fajne. No i w Reggio też jest bardzo łatwo dostać się z lotniska do centrum, bo to autobusikiem
20 minut, jesteście w centrum. Wzdłuż wybrzeża jeździ pociąg, więc nawet bez samochodu, bez wypożyczenia samochodu spokojnie dacie radę. Luty, znowu Włochy. Kiedy poleciliśmy do Bolonii i pojechaliśmy po pięknych miasteczkach i miasteczko San Leo, które było w takiej zimowej odsłonie, kompletnie puste, aż za puste, bo wszystko było zamknięte, W ale sezonie pewnie wygląda tak, inaczej. zupełnie inaczej. Do tego jeszcze jeszcze ten zamek górujący nad miasteczkiem i przy okazji San Leo byliśmy też w San Marino, które było dla odmiany w zimowej, takiej mglistej odsłonie. Zrobiło wrażenie jak z jakiegoś filmu fantasy, te wieże San Marino. Też świetna impreza wyjazdowa. Marzec był absolutnie wyjątkowy, dlatego, bo udało nam się odwiedzić Armina, którego poznaliśmy w Albanii. Pozdrawiamy Cię, Armin, serdecznie Ciebie i Twoją rodzinę. I udało nam się dojechać do niego do północnej Macedonii i zaprosił nas na niesamowite wydarzenie, bo akurat był Ramadan wtedy, kiedy my byliśmy i mieliśmy okazję uczestniczyć w iftarze, czyli takim muzułmańskim posiłku przerywającym post po zachodzie słońca, który był organizowany dla całej tamtej miejscowości. To było naprawdę niesamowite. Doświadczyliśmy tam tyle 400 życzliwości, chłopa i ty. ale doświadczyliśmy tam naprawdę takiej niesamowitej życzliwości. Tak. To był też niesamowity wyjazd pod kątem takiego doświadczenia, absolutnie niepowtarzalny, absolutnie, i dlatego jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że Armin nas zaprosił i naprawdę zostaliśmy potraktowani bardzo, bardzo przyjaźnie. Ludzie byli bardzo otwarci wobec nas, bardzo życzliwi, bardzo gościnni. Niesamowite to było. W kwietniu byliśmy bardziej lokalnie i Czechy, i Słowacja. Tak. I ta Słowacja była o tyle fajna, że pojechaliśmy sobie na weekend, w którym była Wielkanoc, pozwiedzać słowackie zamki. Jeszcze do tego fajnie nam dopisała pogoda, bo było bardzo Super było, słonecznie, fajnie, było nawet ciepło, jak na kwiecień. I super, no, piękne zamki, fajne góry, ekstra, no, nic tylko jeszcze jeździ. Mamy fajne 2 trasy jeszcze obmyślone po zamkach słowackich, które mam nadzieję w tym roku w weekendy uda nam się To a propos planów na przyszły Ale rok. nie zapyszajmy. Maj. No to Kefalonia, Tak, o której już któryś- mówiliśmy, która po prostu rozbiła bank, jeśli chodzi o wyjazdy w tym roku. Zdecydowanie kompletnie nie spodziewaliśmy się, że zrobi na nas aż takie wrażenie. No super, Kefalonia była naprawdę ten maj był świetna. tyle fajny, że dopiero jak my wyjeżdżaliśmy z Kefalonii, to tam się zaczynał sezon. Więc na dobrą sprawę tą wyspę mieliśmy właściwie dla siebie. Było tak, że na mieliśmy plaż. 27 albo 28 Jakoś różnych tak. plaż, z czego na przynajmniej 1/3 byliśmy sami. Absolutnie Zupełnie. sami. Bez ani pół człowieka nie było. Świetnie było, naprawdę to był świetny wyjazd. W czerwcu byliśmy w Bośni. Tak, w Bośni. W Bośni i Albanii, ale Bośnia pod kątem natury, no absolutnie fantastyczny kraj. To, co w Bośni nam utrudniało podróżowanie, to to, że byliśmy z psami, a to jest kraj mocno muzułmański i mieliśmy trochę problemów z tym, że nie wszędzie nas wpuszczali, ciężej było znaleźć nocleg, ale pod kątem natury i takiego niezadeptania jeszcze kraju, Tak. to Szczególnie właśnie rzeki, jeziora, wodospady tak, i góry. zielono bardzo jest. Bośnia Właśnie naprawdę robi robotę. Ta taka soczysta zieleń wszędzie, no przegenialna. Lipiec spędziliśmy bardzo miło w naszym ukochanym Mikulowie, na naszych ukochanych Morawach, którymi po prostu jesteśmy zachwyceni i jeździmy tam co i róż. No i wtedy były urodziny Kasi i było świetnie, po prostu w naszych ulubionych knajpeczkach, z winem, na zamku. Tak, Mikulow to jest takie miejsce, do którego wracamy i nigdy nam się nie nudzi. Podobnie w ogóle jak Znojmo, jeszcze na Morawach też. Zabieramy tam często znajomych naszych i już bardzo często tam nie nagrywamy, no bo te filmy macie na kanale, ale po naprawdę... prostu tam odpoczywamy. Tak, odpoczywamy. Tam jak potrzebujemy odpocząć, a zwłaszcza, że od nas, z miejsca, w którego mieszkamy, mamy tam na dobrą sprawę takie 2,5 godziny drogi, więc jesteśmy w stanie nawet rano zdecydować, że okej, pakujemy się i jedziemy do Mikulowa, jak tylko pogoda nam dopisuje, więc... Sierpień i Mołdawia i smaki wina z 2 takich największych winiarni, Milewski, Mici i Krikowa, ze wspaniałymi degustacjami, niesamowitymi winami i piwnicami, które się ciągną na dziesiątki, setki kilometrów, miliony butelek. nie bez powodu jest wpisana na listę rekordów Guinnessa. To jest największa winiarnia na świecie pod kątem ilości butelek. Poza tym świetne jedzenie, tanie wino, ale dobre, żeby nie pomyśleć, że to jakieś komandosy. No i bardzo, bardzo życzliwi, gościnni ludzie, których poznaliśmy i to wspaniałe Tak, doświadczenie. to jest trochę tam tak jak na Bałkanach. Na Bałkanach to, co zawsze otwiera jakoś nasze serca, to to, że właśnie ludzie są bardzo życzliwi i bardzo gościnni. I w Mołdawii też tak było. Też naprawdę bardzo otwarci. Wspaniały kierunek, wspaniałe miejsce. Polecamy gorąco. Wrzesień
To była znowu Albania, ale Albania troszeczkę inaczej. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, dlatego że tym razem nie byliśmy tam we dwójkę, a zabraliśmy jeszcze grupę znajomych, żeby pokazać im Albanię taką, jaką my znamy i jaką byśmy chcieli pokazać każdemu. Nie byliśmy ani w Ksamilu, w Sarandzie byliśmy na 10 minut, a poza tym wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Trochę obawialiśmy się tego wyjazdu, bo wiecie, to był intensywny wyjazd. My jak jeździmy we dwójkę, to po prostu lubimy taki styl odpoczywania, ale konsultowaliśmy ten plan właśnie z grupą naszych znajomych i wszyscy dobra, robimy. I w ogóle to była fantastyczna grupa, w ogóle ogromne podziękowania dla mojej przyjaciółki Gosi, że w ogóle to się wydarzyło tak naprawdę, bo pewnie, no gdyby nie Gosia, to by się nie wydarzyło, ale wydarzyło się i to była świetna grupa, świetne doświadczenie, bardzo intensywny wyjazd i to, że kolejne osoby dzięki nam zakochały się w Albanii, to że też jest absolutnie fenomenalne i niesamowite. Dokładnie tak. Październik. W październiku odwiedziliśmy kolegę, który mieszka w Chorwacji i przylecieliśmy tutaj ostatnią trasą Wizera do Splitu, więc byliśmy już tak, można powiedzieć, po sezonie. Faktycznie, no Wracaliśmy ostatnim samolotem. Ostatni samolot ze Splitu do Polski, Wizera, właśnie nim wracaliśmy. I to było też fajne doświadczenie, właśnie takiego mega spokoju tutaj. Już wszystkie jachty są zacumowane, już mało kto żegluje. Połowa knajp, jak nie więcej, już jest zamknięta, ludzi jest malutko, więc właściwie wszystkie te miejsca, które są zazwyczaj zatłoczone w sezonie, są dostępne od ręki i można wszystko sobie pooglądać na spokoju, posiedzieć właśnie z kawką na promenadzie. Było ciepło, bo pogoda nam się udała też fantastyczna, więc krótki rękawek, można było nawet poplażować, bo też byliśmy na jednej plaży, więc było bardzo, bardzo przyjemnie. Więc dziękujemy Łukaszowi za tą możliwość, za zaproszenie, bo dzięki temu zobaczyliśmy trochę inną Chorwację. Zresztą teraz też u niego jesteśmy, notabene. Dokładnie. Dobra, listopad. Listopad to mega wyjazd, który okazał się petardą. Bardzo krótki, ale bardzo intensywny. A To mianowicie... są spełnione podróżnicze marzenia. Tak, spełnione podróżnicze marzenia. Tak, bo to była Jordania. Podczas tego wyjazdu udało nam się wykąpać w Morzu Martwym i poleżeć z gazetą czy książką. Pojechaliśmy na pustynię Wadi Rum, gdzie był kręcony Marsjanin, między innymi Duna, Gwiezdne Wojny. I spędziliśmy tam noc na Tak. pustyni. I pojeździliśmy sobie jeepem po pustyni. No, świetne doświadczenie. No i perełka na koniec to Petra, czyli skalne miasto, które było gdzieś tam w głowie mi się działo od momentu, kiedy zobaczyłem skarbiec w ostatnich scenach filmu Indiana Jones i Ostatnia Krucjata na początku lat 90. Jeszcze na starym VHS-ie. No i po ponad 30 latach udało się spełnić to marzenie. I to było naprawdę świetne doświadczenie. Spędziliśmy tam 4 dni, więc było naprawdę grubo, bo ten kraj nie jest taki mały. Więc przejechaliśmy tam też sporo kilometrów, żeby pomiędzy tymi punktami się przedostać. Ale no było warto. Zdecydowanie. No i zostaje nam grudzień. W grudniu polecieliśmy na Sycylię, przed którą trochę nas znajomi strzegali. Brudno, tłumy, śmierdzi. Głównie straszyli nas tym, że jest brudno i mnóstwo śmieci. Natomiast po sezonie ta Sycylia pokazała zupełnie inne oblicze. Było czysto, naprawdę. Wszędzie były kosze na śmieci, było czysto. A Sycylia ma fantastyczną architekturę antyczną. My w ogóle lubimy starocie, lubimy ten starożytny okres. Syrakuzy, no przecież to miasto założone przez starożytnych Greków z chyba najbardziej znanym mieszkańcem, czyli Arystotelesem i jego Eureką, jak biegał na golasa po ulicach Syrakus. No to jest fajne przeżycie, no zobaczyć ten teatr grecki, który ma ponad 2000 lat. Barokowe miasteczka też, bo byliśmy w Modice, byliśmy w Noto, więc naprawdę Sycylia Dobre jedzenie. zrobiła robotę i myślę, że to nie ostatni nasz wyjazd Tak, bo tam. tylko zrobiliśmy taki chcielibyśmy malutki tam fragmencik tej Pewnie Sycylii. poza sezonem? Tak, bo zdecydowanie preferujemy podróżowanie po takich miejscach poza sezonem. Tak czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień raczej zostajemy w Polsce, bo przecież pogoda jest ładna, mamy rozłożony basen w ogródku, więc można się potaplać, jakoś się upały niektóre przeżyje. Natomiast fajne jest poza sezonem właśnie to, że jest mniej turystów, chociaż już nie jesteśmy jedynymi, którzy w ten sposób preferują zwiedzać inne kraje, ale jest zazwyczaj korzystniej cenowo, temperatury przyjemniejsze niż w zimie w Polsce, no więc tak jest bardzo fajnie. Dobra, jeszcze przejdźmy do takich statystyk, no bo to jednak kanał YouTube, nie możemy od tego zupełnie odbiec. No, najbardziej nam cieszy to, że grono naszych subskrybentów, czyli każdy z Was z osobna, który kliknął subskrybuje i ogląda nasze filmy w mniejszym bądź większym stopniu,
To jest każda osoba, no każdemu dziękujemy, bo właśnie przebiliśmy poziom 11 Jest was tu 11 000! Co oznacza, że Tak. w 2025 roku przybyło was 7 000 ponad, 7 000 osób, które nam zaufały i kliknęły subskrybuj i dały nam szansę, żebyśmy jakoś was pokierowali po świecie z naszymi przeżyciami. Tak, jak w zeszłym roku nagrywaliśmy podsumowanie, było was tu 4 000, teraz was jest 11 000 i naprawdę ja mam ogromną wdzięczność za każdą osobę, która kliknęła ten przycisk subskrybuj, bo to znaczy, że w jakiś sposób nam zaufaliście, chcecie oglądać nas więcej i to nas daje to też bardzo pokój. motywuje, bardzo. No, jeżeli chodzi o wyświetlenia, to w zeszłym roku mieliśmy 350 000 wyświetleń, teraz było to ponad 650 000, więc też przyrost. I Godzinowo też. przekroczyliśmy 1 000 000 wyświetleń. Tak, 1 000 000 wyświetleń, 10 000 subskrybentów w tym roku pod koniec roku. No fajnie, no naprawdę nigdy nie przypuszczaliśmy, że to jakiś taki będzie miał oddźwięk, bo raczej traktowaliśmy to jak taki własny pamiętnik. Później może zaczęliśmy myśleć o tym, że faktycznie takie porady dla zwiedzających to coś może dać, nasze doświadczenia. No teraz to wygląda tak no fajnie, że się rozwija. I bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które komentują nasze filmy. Pamiętajcie, że dzięki waszym udostępnieniom i waszym komentarzom ten kanał może się rozwijać. Trzeba trochę pomóc tym algorytmom YouTube'a, bo my nie jesteśmy tacy algorytmowi, zdecydowanie nie. Więc każdy komentarz to dodatkowe wsparcie i uwierzcie mi, dla nas to jest naprawdę dodatkowa motywacja. Konstruktywną krytykę bardzo chętnie też przyjmujemy, bo dzięki temu możemy rozwijać kanał. Oczywiście nie czujemy się alfami i omegami w żadnym temacie. Staramy się dobrze przygotowywać do każdego filmu, natomiast wiemy, że mogą nam niektóre rzeczy umknąć, że do czegoś możemy nie dojść, nie doczytać. Wy podróżujecie po świecie, wiecie masę rzeczy i często, może nie często, ale czasami się zdarza, że w komentarzach ktoś nam powie, a mogliście jeszcze pokazać to albo zobaczyć to, więc takie informacje też nam się przydają. Jasne. Więc super. W tym roku, z racji, że kanał się rozwija, zdecydowaliśmy się też na uruchomienie dodatkowego wsparcia w kanale. Supi! Tak, supi. To taka platforma, na której można przekazać jakieś drobne datki finansowe, która raczej w postaci dobrej kawy, bądź też slice'a pizzy. Jeśli chcielibyście postawić nam taką wirtualną kawę, no to jest właśnie dobra okazja, ale wiecie, my nie jesteśmy takimi youtuberami typu dej, mam chorą córkę, dej na sprzęt, dej na to. Ja sobie zdaję sprawę, że jest mnóstwo zbiórek ludzi, którzy naprawdę potrzebują tych pieniędzy, zbierają na leczenie albo na inne ważne rzeczy, więc jeśli macie taką ochotę, jeśli po prostu korzystacie z naszych materiałów, jeśli w jakiś sposób pomogliśmy wam w planowaniu waszych podróży i chcecie postawić nam tą kawę, to będzie nam bardzo miło, a jak nie, no to po prostu nie, komentujcie i to jest też okej. Też będzie dobrze. Już z paroma subskrybentami udało nam się spotkać na żywo na kawę, bo gdzieś nas złapali, umówili się, jak wiedzieli, że jesteśmy gdzieś po stolikach na Instagramie, że gdzieś są w pobliżu. I my Także chętnie, też bardzo chętnie się spotkamy chętnie w takich taką sytuacjach. kawę realnie też wypijemy, więc jeśli widzicie nas gdzieś, to nie bójcie się do nas podejść, jeśli oczywiście macie ochotę, bo kilka takich spotkań było naprawdę bardzo fajnych, więc to jest zawsze bardzo miłe, jeśli ktoś tam nas rozpoznaje i macha i mówi, że ogląda, to jest naprawdę super miłe i też nas bardzo motywuje do dalszej pracy. Tak jest, dokładnie. No to jeszcze została nam jedna rzecz, żeby już nie zanudzać za bardzo, czyli plany na 2026 rok. Tak, 2026. Jest, jak to leci. Okej, no bo największa petarda, na jaką czekamy i nie możemy się doczekać, bo to już parę miesięcy temu zaczęliśmy planować i poczyniliśmy kroki, które nas zabiorą w to miejsce, czyli wybieramy się do... Japonii! W końcu zjeść ramen i sushi w stolicy, tam gdzie to powstało. Oj, Tokio, Osaka, Kyoto nas czeka. I będziemy wracać z Korei, bo będziemy wracać z Seulu, więc kilka dni spędzimy też w Seulu, więc oczywiście będą z tego wyjazdu relacje, będziemy publikować zarówno na Instagramie, jak i pewnie powstaną filmy na YouTubie, więc jeśli interesuje Was ten kierunek, to też obserwujcie nas. Mamy też kupione bilety, bo akurat udało się tanio kupić loty do Genui, do Włoch, akurat wtedy, kiedy jest Sanremo, a my Jak zawsze jesteśmy latamy do Włoch wtedy, kiedy jest Sanremo, bo Włosi się wtedy fajnie bawią w knajpach. A my razem z w ogóle nimi. super fajny klimat. Co jeszcze się okaże, to zobaczymy, a na pewno do Albanii polecimy. To jest już w Albanii, bo to już jest też klepnięte. Natomiast no, mamy oczywiście wiele różnych pomysłów, tylko kwestia pozostaje zgrania urlopów, weekendów wolnych,
z tym, żeby jeszcze zrobić dobre bilety w dobrych cenach, żeby nie przepłacać za nie i trafić w te kierunki, które będą dla nas i ciekawe, i ekonomicznie opłacalne. No i co? No to tyle. No bardzo Wam dziękujemy. No za to, nie że z nami tyle, Michał, życzenia. no tak, no ale Sylwester dla nas jest za parę godzin. Ale na dla nowy rok. nich jest już wczoraj, ale dobra. Na nowy rok, moi kochani, życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech to będzie naprawdę taki rok wspaniały, z dobrą energią, z dobrymi doświadczeniami. Życzymy Wam oczywiście dużo podróży, Jak dużo więcej. dni w drodze. Bo to taki kanał, no jakbyśmy byli mechanikami, to dużo napraw samochodów. Chyba nie. No klientów z naprawami samochodów. Okej, dla mechaników, dla klientów nie. Dla klientów byśmy życzyli jak najmniej napraw samochodowych. U nas podróże przede U wszystkim. nas podróże I życzymy. małe, i duże, albo blisko, daleko, gdziekolwiek. Tak, jedźcie. Jedźcie, odkrywajcie ten świat i dzielcie się z nami także Waszymi doświadczeniami, bo jest grupa na Facebooku nasza, Podróże Małe i Duże, i zachęcamy Was tam bardzo, bardzo serdecznie, żeby wklejać Wasze relacje, pokazujcie, gdzie byliście, wrzucajcie zdjęcia, a jak jeszcze... Jeśli poszliście naszymi To śladami. będzie nam super miło, naprawdę, to będzie nam super miło, bo jak czasem dostajemy właśnie takie zdjęcia, hej, jesteśmy właśnie tu i tu, bo polecaliście nam to miejsce, to jest mega. naprawdę To jest super motywujące. To jest najlepsza rzecz, jaka jest ever. Po prostu jak Wracając do życzeń, życzymy Wam też fajnej energii ludzi dookoła siebie. Życzę Wam tego, żebyście mieli kilka osób, które są Wam naprawdę życzliwe i które wiecie, że zawsze możecie na nie liczyć. Tych ludzi nie musi być dużo, niech ich będzie kilka, ale niech to będą naprawdę dobre, jakościowo relacje. zgadza się. Czego jeszcze życzymy? Życzymy Wam słońca. Słońca, Jak najwięcej słońca, żeby było jak najmniej Panton I 2026. jak najmniej problemów, żeby przez to życie przechodzić jak najprzyjemniej, żeby czerpać z niego kiedy tylko się da, ile można. I jak najwięcej dobrych doświadczeń, a jeśli już te doświadczenia nie będą zbyt przyjemne, to życzymy Wam, żeby dla Was była to lekcja, z której wyciągniecie coś, co zaprocentuje w przyszłości. No to nic, do zobaczenia w kolejnych filmach i wszystkiego dobrego w 2026. Wszystkiego dobrego.